Natychmiastowe wydruki fotograficzne to idealne rozwiązanie dla tych, którzy uwielbiają robić zdjęcia telefonem komórkowym albo aparatem fotograficznym, ale chcieliby mieć swoje wydruki na już. Na rynku właśnie pojawiła się najnowsza wersja drukarki Instax Link Model 3, która umożliwia drukowanie bezpośrednio z telefonu komórkowego. Choć temat wydaje się dziecinnie prosty, to jest kilka punktów, o których warto podyskutować. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na moje wrażenia po kilku dniach z tą drukarką. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Drukarkę na testy dostałem od sklepu Fotoforma i po zakończeniu moich testów odsyłam ją z powrotem, nie odnosząc przy tym żadnych korzyści. No dobra, drukarka Instax Mini Link 3. Tak się składa, że ja w swoich rękach mam egzemplarz w kolorze różowym, natomiast na rynku jest jeszcze dostępna w wersji w kolorze białym oraz w kolorze zielonym. Także jeżeli lubicie dobierać swoje akcesoria według preferencji kolorystycznych, no to macie taką możliwość. Niezależnie od tego, na którą wersję kolorystyczną się zdecydujecie, drukarka kosztuje 619 zł, a w zestawie, oprócz przewodu USB-C do ładowania tej drukarki, znajdziecie wkład umożliwiający wydrukowanie 10 zdjęć. Zanim jednak przejdziemy do samej drukarki, pozwólcie mi odrobinę się rozgadać, bo biorąc w ręce ten sprzęt, przede wszystkim zadawałem sobie pytanie, dla kogo to tak naprawdę jest. Z jednej strony pozwala nam na drukowanie zdjęć bezpośrednio z telefonu komórkowego, co jest niezwykle proste, niezwykle intuicyjne i trwa naprawdę krótko. Wystarczy tak naprawdę sparować drukarkę z telefonem komórkowym, wybrać zdjęcie do wydruku i już. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnego punktu, w którym mogłoby pójść coś nie tak. I powiem Wam, ku mojemu zaskoczeniu, pierwsze zastosowanie, w której używałbym tego typu sprzęt, to są wszelkie imprezy okolicznościowe z naciskiem na wesela. Od kilku lat trendem na weselach jest to, że gdzieś tam na sali weselnej znajduje się Instax oraz sporo wkładów do tego Instaxa, gdzie goście mogą robić sobie zdjęcia, a następnie wkleić je do księgi pamiątkowej, co jest po prostu pamiątką dla pary młodej. O ile zazwyczaj jest tak, że para młoda ma zamówionego fotografa, który pewnie obfotografuje wszystkich gości na sali, także ta pamiątka i tak będzie. Natomiast doskonale wiemy, że na zdjęcia z wesela zazwyczaj czekamy od kilku do kilkunastu tygodni, a czasami nawet kilka miesięcy. A w przypadku takiej księgi pamiątkowej de facto wydrukowanej na miejscu, ta pamiątka jest dostępna dla pary młodej już następnego dnia rano, gdy obudzą się i dopiero mogą przypomnieć sobie na podstawie zdjęć, jak wyglądało ich wesele. I teoretycznie wszystko się zgadza. Poza jedną rzeczą. Instaxy tak naprawdę dają naprawdę bardzo fajną jakość zdjęć, takich szybkich, pamiątkowych i tutaj co do tego nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Problem jest w tym, że fotografia analogowa czy fotografia natychmiastowa mimo wszystko nie jest tak popularna w obecnych czasach jak fotografia przy pomocy telefonów komórkowych. I nie zrozumcie mnie źle i jakkolwiek by źle to nie zabrzmiało, to statystyczna, przeciętna osoba najprawdopodobniej zrobi lepsze zdjęcia samemu sobie lub swoim znajomym czy bliskim przy pomocy telefonu komórkowego niż przy pomocy aparatu natychmiastowego. Pokolenie moich rodziców, a być może także i moje pokolenie pewnie drapie się w tym momencie po głowie, myśli sobie aparat to aparat, przecież każdy potrafi zrobić dobre zdjęcie. Ale już pokolenie obecnych nastolatków, licealistów, już pewnie nie ma takiego poglądu na tą sprawę i ich styczność z aparatami analogowymi czy z aparatami natychmiastowymi jest zdecydowanie o wiele mniejsza niż tych dwóch pokoleń wstecz. I tak jak mówiłem, nie ma w tym absolutnie nic złego, to jest normalna sytuacja, gdzie mamy jakąś zmianę pokoleniową i jakby wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że większość z nas najczęściej na co dzień robi zdjęcia telefonami. I tutaj tak naprawdę wychodzi na jaw ta największa przewaga drukarki do zdjęć natychmiastowych, a mianowicie to, że przed wydrukiem możemy to zdjęcie zobaczyć sobie wcześniej na ekranie telefonu, a nie w momencie, gdy wychodzi nam ono z aparatu i orientujemy się, o kurczę, coś nie wyszło, zróbmy to jeszcze raz. Teoretycznie nie powiedziałem nic odkrywczego. Każdy z Was, kto robił sobie zdjęcia Instaxami, najczęściej właśnie na weselach albo na innych imprezach, gdy ktoś ze znajomych taki aparat miał, to dochodził do podobnego wniosku. Zdjęcia wychodziły naprawdę fajne, ale nie to pierwsze czy drugie, tylko najczęściej trzecie, czwarte, może piąte. I tutaj dodam także, że jest to coś, co zaobserwowałem niejednokrotnie właśnie będąc na weselach, gdzie goście robili sobie zdjęcia w ten sposób. Ja patrzyłem na nie i myślałem sobie, są ok, ale mimo wszystko wśród wielu gości było takie podejście, że to pierwsze niekoniecznie jest tym fajnym, zróbmy sobie jeszcze jedno. Druga grupa docelowa osób, które mogłyby sięgnąć po taką drukarkę, również jest związana z weselami, ale od tej drugiej strony.
Jesteś fotografem, profesjonalnym, podpisałeś umowę z parą młodą, zrobiłeś mnóstwo naprawdę fajnych zdjęć i masz świadomość, że oddasz je parze młodej za kilkanaście tygodni, może kilka miesięcy. Dla Ciebie to zdjęcia jak każdy inny tydzień po tygodniu, a te osoby pewnie naprawdę bardzo na nie czekają. Mając przy sobie taką drukarkę, możesz tak naprawdę na szybko wybrać dosłownie kilka najlepszych zdjęć z kluczowych momentów, na szybko je wydrukować i dać jako coś zupełnie ekstra, jako gratis, jako coś, czego para młoda zupełnie nie spodziewa się otrzymać w momencie, gdy będziesz się z nimi żegnał. Nawet jeżeli nie zawrzesz tego w ramach umowy, to myślę, że koszt tych kilku wydrukowanych zdjęć spokojnie możesz zamortyzować w koszcie całej usługi, a Twój wizerunek na tym na pewno zyska. Oczywiście to nie jest tak, że drukarka natychmiastowa sprawdzi się tylko w przypadku wesel. Tak naprawdę każde inne spotkanie z ludźmi, czy to z przyjaciółmi, ze znajomymi z pracy, czy nawet na randce, są doskonałą okazją do tego, żeby postawić po sobie świetne wrażenie w momencie, gdy zostawiasz na pamiątkę zdjęcie na papierze. Także jeżeli chodzi o same założenia takiej drukarki, to dla mnie ten pomysł jest jak najbardziej ok i ja to kupuję. Dla mnie to jest taka właśnie świetna hybryda między zdjęciami z aparatów typu Instax, a zdjęciami zrobionymi na szybko, ale również telefonem komórkowym, nad którymi mamy o wiele większą kontrolę. Choć niewątpliwą zaletą Instaxów jest to, że drukują one bez podglądu, no to jednak dla wielu osób brak możliwości podglądu i bezpośrednie przełożenie tego wydruku na koszty powoduje, że są oni zniechęceni do tego typu wydruków, no bo boją się tego, że nie dostaną takiego efektu, jaki by chcieli. Tutaj nam ten problem odpada. Po pierwsze, mamy pełną kontrolę nad tym, jak będzie wyglądało nasze zdjęcie i w dużym stopniu możemy się spodziewać efektu końcowego, jaki dostaniemy. No a niewątpliwa zaleta nad wysłaniem takich zdjęć do Fotolabu jest taka, że nie musimy na nie czekać kilkanaście, a może kilkadziesiąt godzin, tylko mamy je w przeciągu 2 minut od kliknięcia guzika drukuj. No dobra, jeżeli już tak mówimy o tych wydrukach, porozmawiajmy o kosztach, a one kształtują się na poziomie około 4 zł za jeden wydruk. Warto odnotować, że są to dokładnie te same wkłady, które montujemy w aparatach typu Instax, co ma swoje niewątpliwe zalety. Przede wszystkim są to wkłady bardzo łatwo dostępne, no bo nie ma co ukrywać, Instaxy są bardzo popularne. Po drugie, wykorzystanie tego samego wkładu do druku zarówno z drukarki, jak i z aparatu zwiększa firmie możliwości produkcyjne, co ma bezpośredni wpływ na to, że są to produkty tańsze niż gdyby były produkowane w zupełnie innych formatach. Czy 4 zł za jeden wydruk to dużo? I tak, i nie. Przede wszystkim warto mieć na uwadze, że nie jest to rodzaj druku, który jest analogiczny do tego w biurze rachunkowym na drukarce laserowej. Tych wydruków będzie na pewno zauważalnie mniej. Raczej traktujemy to jako coś wyjątkowego, sporadycznego, raczej w mniejszej ilości niż większej. Takie okazjonalne użytkowanie tego sprzętu, żeby po prostu sprawić sobie radość, raczej nie nadwyręży zbytnio naszego budżetu domowego i to, czy ten wydruk kosztowałby 3 zł, 3,50 czy 4, myślę, że nie ma aż takiego znaczenia. Poza tym, że drukarka ma możliwość standardowych druków, warto jeszcze wspomnieć o kilku trybach kreatywnych, które sprawiają, że jest to rozwiązanie jeszcze ciekawsze. Przy pomocy aplikacji Instax Link na nasz telefon komórkowy mamy możliwość na przykład nałożenia zewnętrznej grafiki na zdjęcie, które albo robimy w chwili, gdy chcemy je drukować, albo gdy po prostu wybieramy je z galerii telefonu. Do wyboru jest ich naprawdę całe mnóstwo, począwszy od serduszek do tortów weselnych, napisów gratulacje, czy chociażby layoutów halloweenowych. Aplikacja daje nam także możliwość zrobienia kolażu i tutaj podobnie jak wcześniej mamy możliwość albo zrobienia zdjęć w chwili, gdy chcemy drukować, albo możemy wybrać te z galerii. Rozwiązanie jest o tyle fajne, że nie ma potrzeby korzystania z żadnego zewnętrznego programu graficznego, po prostu przeklikujemy się przez kolejne opcje w menu aplikacji i nasz kolaż jest gotowy. Dla osób, które dużo fotografują telefonami komórkowymi, takie rozwiązanie jest naprawdę wygodne i pozwala nam naprawdę bardzo szybko uzyskać pamiątkowe zdjęcia. Wiadomo, takie wydruki to przede wszystkim dobra zabawa i nie zamierzam tutaj oceniać tej drukarki w kontekście wydruków na profesjonalnych drukarkach fotograficznych, bo to zupełnie nie o to chodzi. Raczej nie będziemy drukowali wielkich rodzinnych albumów, tylko takie właśnie spontaniczne zdjęcia, które na przykład chcemy sobie powiesić magnesem na lodówce. Generalnie drukarka sprawiła mi mnóstwo radości podczas testów, jest to naprawdę fajna zabawa. Jest jednak jedna mała, drobna wada, która wyszła na jaw w trakcie użytkowania. Tak się składa, że aparaty Fujifilm mają możliwość druku zdjęć bezpośrednio z poziomu menu aparatu poprzez wykorzystanie modułu Wi-Fi. Co więcej, w menu aparatu możemy w sposób bezpośredni połączyć
połączyć się z drukarką Instax przy pomocy numeru seryjnego tej drukarki oraz hasła. W przypadku aparatów Fujifilm z rozbudowanym systemem symulacji filmowych, gdzie bardzo często zdjęcie JPG prosto z aparatu nadaje się do druku, byłaby to naprawdę bardzo wygodna opcja. Niestety modelu Mini Link 3 nie podłączymy do aparatu fotograficznego, bo nie posiada ona modułu Wi-Fi, posiada tylko moduł Bluetooth, także łączymy ją z telefonem komórkowym. Oczywiście dołożenie modułu Wi-Fi do drukarki Instax byłoby możliwe, bo są drukarki Instax właśnie z modułem Wi-Fi, ale są one droższe i odpowiednio większe. Czy jest to jakiś duży problem? No nie. Czy byłoby fajnie, gdyby taka opcja jednak była? No tak. I tak naprawdę to jest jedyna wada, jaką miałem okazję zauważyć, użytkując tą drukarkę. Daj znać w komentarzu, co myślisz o wydrukach natychmiastowych i czy miałeś wcześniej styczność z taką formą drukowania zdjęć.